Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Tydzień temu nie było, jak wiecie, byłem na wczesnych wakacjach, także jeden tydzień nie było Enerflasha i jeszcze czuję jakby całkowicie, wiecie, jakbym się odzwyczaił od robienia tych cotygodniowych zestawień. Nie będziemy się wracać aż 2 tygodnie w tył, bo to już troszkę nie ma sensu, tylko wydarzenia z poprzedniego tygodnia, no a te, które były 2 tygodnie wcześniej, no to już niestety musimy je zarzucić. Na pewno informacją najważniejszą w tym tygodniu dla wielu była premiera nowej Zeldy. Widziałem, że recenzje bardzo pozytywne, bardzo wysokie noty, chociaż gra jest podobno, nie wiem, nie grałem, podobno taka sama jak poprzednia, ta sama mapa, dropy klatek, ale jak to mówią, mamy tutaj podwójne standardy. W innych grach to by zaraz były gromy rzucane i w ogóle, a tutaj trzeba przymknąć oko, 100 na 100 ocena. Na pewno wielu z Was interesuje, czy pojawi się u mnie recenzja Zeldy. Raczej się nie pojawi, nie jestem wielkim fanem Zeldy. Grałem w to Breath of the Wild trochę, nie mogę powiedzieć, że dużo i szczerze mówiąc całkowicie się od tej gry odbiłem. Więc skoro ta nowa gra jest bardzo podobna do poprzedniej części, no to nie widzę powodu, żeby w nią grać, także nie pytajcie się mnie o recenzję, bo raczej się to nie pojawi. Jeżeli już, to możecie pisać na Facebooku, obejrzycie ją na pewno u Kłaza, bo Kłaz na pewno będzie w to grał, więc i na pewno recenzję też zrobi. Dla mnie jedna z ciekawszych wiadomości z tego tygodnia to to, że YouTube znowu rozpoczyna wojnę z adblockami. No w kwestii dlaczego tak się dzieje, no to wiadomo, że Google szuka pieniędzy, a prawdopodobnie przez adblocki bardzo dużo, może nie tyle odpływa im pieniędzy, ale mogłoby sprawić, że walka z adblockami, czy też zablokowanie adblocków sprawiłoby, że widzowie chętnie by sięgali po subskrypcję premium YouTube'a i chyba głównie o to chodzi właśnie, żeby przejść na wersję premium. Natomiast gdzieś tam tak mówi się, że to lepiej dla twórcy, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Natomiast jest to o tyle ciekawa sprawa, że adblocki były zawsze od dawna szarą strefą na YouTubie. Wiem, że wielu z Was używa. Ja powiem Wam, że już mam adblocka, ale mam na YouTubie wyłączonego. Na telefonie w ogóle nie mam adblocka, bo używam YouTube'owej przeglądarki do oglądania treści. I powiem Wam tak, ja już się do tego przyzwyczaiłem. Znaczy te reklamy już mnie jakby tam nie są one dla mnie jakimś specjalnie dużym obciążeniem. Ale wiem, że wiele osób jednak te adblocki lubi, bo to wiadomo, te reklamy się nie wyświetlają i można sobie płynnie ten film oglądać. Natomiast pytanie, czy ta wojna coś przyniesie? No tutaj zaraz się odezwiecie, że rzućcie mi nazwę 50 różnych adblocków, które zna 5 osób na świecie, a które blokują wszystko i są super. No właśnie, ale to nie o to chodzi, bo tych osób, które wiedzą jak to zrobić i wiedzą jak zrobić jest niewiele, a tych osób, które szukają prostego rozwiązania i nagle to proste rozwiązanie przestanie być dostępne. Możliwe, że przejdą wtedy na usługę premium. Także ja wiem, że tutaj jest kwestia taka, że ciężko z tym walczyć, ale to jest korporacja, Google to jest ogromna korporacja i na pewno będzie starała się, jeżeli by mogła, znaczy jeżeli by chciała, wydaje mi się tak, jeżeli by chciała, to pewnie by to zablokowała i także żaden z dostępnych adblocków by tego nie obszedł. Natomiast wiadomo, że są różne tam nowe skrypty się pojawiają, różne update'y i pewnie będą te aplikacje jakoś tam rozwijane i pojawią się nowe. I pewnie dopóki nie będzie to duży problem, to znaczy nie będzie dużo ludzi z tego korzystało, YouTube będzie na to przymykał oko. Głównie wydaje mi się, że chodzi o to, że żeby zablokować adblocki osobom, które no po tej sytuacji, że zostaną one zablokowane, nie będą wiedziały za bardzo, co dalej zrobić. Bo takich osób będzie pewnie sporo więcej i podejrzewam, że w tą stronę pójdzie. No powiem Wam tak, no jest tutaj, tak jak mówiłem, Google szuka pieniędzy. Właściwie teraz to wszyscy szukają pieniędzy w czasie kryzysu i nie jest to jakby dziwne, że
będą szli w tą stronę. Tak? No ja podejrzewam, że Google będzie bardziej starał się nas przekonać do usługi premium, czyli, znaczy usługa premium ogólnie ja nie używam, ale jest jedna rzecz według mnie w usłudze premium, która jest fajna. No, niektórzy mówią, że tam te reklamy, ale na przykład to, że można oglądać czy słuchać nawet filmów, podcastów na wyłączonym telefonie. To jest dla mnie fajna rzecz, której mi brakowało i brakuje w aplikacji YouTube'a i to jest na pewno spoko. Natomiast no, tak jak mówię, adblocki były zawsze taką troszkę szarą strefą, YouTube na to, czy tam Google trochę na to tam przymykało oko, ale teraz widać, że muszą zacisnąć pasa, więc zaczęli już działać w tym kierunku, aby to ukrócić, może nie całkowicie to zamknąć czy usunąć, ale w pewien sposób ukrócić. No i jeżeli jesteśmy już przy tych poszukiwaniach pieniędzy i kryzysie, no to wiemy już, że rynek PC-towy to jest w opłakanym stanie. Gracze nie chcą kupować ani płyt, kart graficznych, procesorów. Jest to spowodowane tym, że każdy teraz ogląda każdą złotówkę kilka razy i nie wydaje na nowy sprzęt, który jest tak naprawdę drogi. No i tutaj mamy portal IDC, pokazał, że również tablety dotknął już spadek zainteresowania. No powiedzmy sobie szczerze, tablet to jest rzecz, która kto chciał, to już ma. Nie trzeba kupować nowych tabletów co rok, bo to i tak wiadomo, że to jest takie urządzenie, które no nie jest ani telefonem, ani nie jest komputerem, ani nie jest laptopem, to takie jest, wiecie, raz na kilka lat można to zmienić i to wcale nic się z tym nie dzieje. Natomiast zauważyłem też ciekawy trend, że tam, gdzie pojawia się jakaś luka, coś się sprzedaje gorzej, coś zaczyna się sprzedawać lepiej. I wydaje mi się, że aktualnie będzie szał na różne te kieszonkowe konsole typu Steam Deck, kieszonkowe, dobre słowo, musi mieć duże kieszenie, i nadchodzący chociażby Asus ROG Ally, które też się pojawiły i myślę, że tych konsol będzie się pojawiło coraz więcej, bo jest na to popyt. I po części wydaje mi się, że też będzie mogło to zamienić, czy też no, będzie mogło przejąć na siebie funkcję tabletu, więc myślę, że teraz to będzie szałem i tu będzie dużo firm pakowało w te urządzenia, aczkolwiek no też to jest do któregoś momentu, kiedy rynek się nasyci i znowu sprzedaż spadnie. No, wadą tych konsol jest to, że ani Nvidia, ani Asus Ally nie są to tanie rzeczy. Asus Ally według tego, co widzę w tej droższej wersji z procesorem Ryzen Z1 Extreme ma kosztować 3799 zł, co jest według mnie no dużo. Natomiast Steam Deck nawet w tej najtańszej wersji jest o wiele tańszy. Także zobaczymy. No na razie jest tutaj najdroższy Steam Deck 3099 a propos. Także jest tutaj na razie początek jakiejś takiej wojny i powoli się tam troszkę wszyscy obwąchują nawzajem, ale myślę, że tutaj będzie właśnie teraz kolejne urządzenie, w które gracze będą chcieli inwestować. Znaczy, no bo wiadomo, granie mobilne jest ogólnie spoko, jeżeli ktoś lubi sobie w tramwaju pograć, więc myślę, że tak, że tutaj może to być jednym z ciekawych pomysłów na kryzys dla producentów sprzętu. No zobaczymy, bo nie wiem. Pojawił się mod do Star Wars Jedi Survivor, niejaki gość na Mutahar pokazał na Twitterze, że zaimplementował samodzielnie mod z DLSS 3 i nagle gra wskoczyła na 90 klatek na sekundę. I to jest dokładnie to, o czym mówiłem, czyli twórcom gier nie będzie się chciało już gier optymalizować. Po co? Wystarczy, że gra działa, no powiedzmy, te 30 klatek, nagle pyk, DLSS 3 i magicznie mamy 60. I tutaj właśnie widać też, że oficjalnie DLSS 3 jeszcze nie obsługuje Jedi Survivor. Podejrzewam, że jest to kwestia jakiegoś tam, pewnie jakiegoś patcha, natomiast no zobaczymy jak to się rozwinie, aczkolwiek widzę, że tutaj
no, twórcom nie chce się. No, ogólnie powiem Wam, że ostatnie gry, które pojawiały się na PC, no to jest niestety dramat. Ja mam wrażenie, że gracze PC-towi są troszkę traktowani jako gracze gorszej kategorii, którym można wcisnąć każdy chłam. I to jest smutne i powiem Wam, że no, nie godzi się na takie podejście twórców. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli miałbyś DLSS 3 Frame Generation, no to nie ma problemu. Podwajamy liczbę klatek i jest już super. Także jeżeli chcielibyście sobie zagrać w Jedi Survivor z tym właśnie modem, no trzeba go sobie pobrać. Kosztuje on, bo on jest na Patreonie, jakby ten twórca zrobił to na Patreonie, nie wiem ile on tutaj, od $5 za miesiąc możecie mieć dostęp do tego patcha, znaczy i grać w Jedi Survivor w 90 klatkach na sekundę. Trzeba by się temu bliżej przyjrzeć, szczerze mówiąc, bo no nie wiem jeszcze jak. To jakiś inny, to jakiś Pure Dark zrobił, a Mutahar udostępnił wideo na Twitterze. No zobaczymy. Kolejną ciekawą rzeczą, to jest plotka, którą już od dłuższego czasu gdzieś tam krąży, to, że gdzieś tam w Konami powstaje remake Metal Gear Solid 3. I teraz kolejne plotki ukazały, że będzie to czasowy ekskluzyw dla PlayStation 5. I powiem Wam tak, no miałby to sens, bo Snake Eater był też w zasadzie konsolowym ekskluzywem na PlayStation 2 i myślę, że to by bardzo mocny tytuł w bibliotece Sony, który również by fajnie tutaj tą bibliotekę ekskluzywów rozwijał. Natomiast krążą plotki, że pierwsze zapowiedzi Metal Gear Solid 3, jak i nowej Castlevanii pojawią się na PlayStation Showcase. Nie wiadomo kiedy dokładnie ten PlayStation, albo już wiadomo, ale ja jeszcze nie doczytałem, ale podobno w maju, jakoś pod koniec maja ma się pojawić PlayStation Showcase, w którym zostanie pokazane kilka naprawdę mocarnych gier na konsolę Sony i myślę, że tutaj warto się tym wydarzeniem zainteresować. Jeżeli mi się uda, będę dla Was je streamował i razem będziemy sobie wspólnie oglądać. Natomiast pytanie jest takie, jak to będzie z samym Metal Gear Solid 3, no bo tak, nie ma już Kojimy w Konami. W zasadzie Snake Eater jest grą Konami, jest jakby nierozerwalnie połączony z tą marką. To nie jest Metal Gear, jak myślisz o Metal Gear Solid, to myślisz o Hideo Kojimie, to jest normalne. Natomiast ostatnie wydarzenia, przy okazji premiery Phantom Pain, czyli wycinanie nazwiska Kojimy gdzie się dało, są dość, powiedzmy, dziwną sytuacją w Konami. I teraz pytanie, czy gracze będą chętni, żeby zagrać w nowego Metal Gear Solida, który jest zrobiony bez udziału Hideo Kojimy. Powiem Wam tak, no ja bym zagrał bez Kojimy, z Kojimą czy bez Kojimy. Większość roboty i tak została już wykonana. Podejrzewam, że w kwestii fabularnej tam się nie zmieni nic. Jeżeli to będzie na tej zasadzie, że tylko po prostu będą nowe modele, przygotowana całkowicie nowa oprawa, a cały core rozgrywki zostanie niezmieniony, który niestety jest dzisiaj troszkę archaiczny, chociażby to, że są maluteńkie mapki, które się dogrywają po przejściu do danego fragmentu, to jest też dosyć ciekawe, ale jeżeli tak, ja oczywiście chętnie sobie zagram i chętnie sobie sprawdzę. Natomiast jeżeli Konami pójdzie w stronę mamy grę, spróbujmy ją rozwinąć w jakimś kierunku, no tutaj już jest ryzyko czy to się uda, no bo jednak nie ma Kojimy, który by nad tym trzymał jakąś tam pieczę. Słuchajcie, wreszcie remake System Shocka pojawi się w końcu 30 maja, taki jest plan. Remake, który w zasadzie tworzenie jego trwało 8 lat. Pierwotnie premiera miała być chyba w 2017 roku, 5 lat temu. Właściwie 6 lat temu. I zajęło to mnóstwo czasu. Ja byłem jednym ze szczęśliwców, któremu dane było zagrać w System Shocka na
Gamescomie i ja czekam. Jest fajnie, nie wiem w jakiej formie będzie, bo tam się to tyle razy zmieniało, że nie wiem, czy to będzie tej formie, którą ja widziałem na ostatnim Gamescomie, ale na ostatnim Gamescomie System Shock bardzo mi się podobał z tego względu, że było to nowa oprawa, ale z takim bardzo fajnym retro posmakiem, klimatem i fajnie by było, jakby to się ukazało. Pytanie oczywiście, czy to wreszcie w końcu wyjdzie. Twórcy twierdzą, że tak, że już 30 maja zagramy w System Shocka. No powiem wam tak, no ja czekam. System Shock to jest świetna gra, aczkolwiek wiem, że jeżeli to będzie wersja przeniesiona 1:1, tam są takie koszmarne archaizmy, nawet w prowadzeniu fabuły i upierdliwe sytuacje, kiedy trzeba potem w wszystkich mapach chodzić, żeby jakieś cyferki zdobyć do ostatnich drzwi, co po prostu prowadzi do niesamowitej irytacji, ale jestem ciekawy. No jest to jednak tytuł, który no jest kultowy. Myślę, że jest kultowy. Wiemy, że 10 listopada zadebiutuje kolejny Call of Duty. Na razie jeszcze nic nie pokazano, więc nie wiadomo co tu będzie. No, zapowiadają Modern Warfare 3, więc podejrzewam, że to będzie jakby kontynuacja Modern Warfare. To jest dość ciekawe, bo teraz chyba nie powinno wyjść Modern Warfare. Teraz powinien wyjść Black Ops, o ile dobrze pamiętam, bo oni wydawali tak co roku Black Ops, II wojna światowa, Modern Warfare i to cały czas się powtarzało. Natomiast teraz dostaniemy Modern Warfare 3. Prawdopodobnie, znaczy ja podejrzewam, że tam chyba w ogóle Activision się wypowiadało, że jeżeli chodzi o Call of Duty z II wojny światowej, to nie zamierzają przestać, a w mojej opinii powinni przestać, bo Vanguard to był jakiś koszmar w ogóle. I jeżeli to ma iść w tą stronę, to bardzo źle się dzieje. I chyba wydaje mi się, że Activision sam doszedł do tego, że trochę donikąd prowadzą te drugowojenne Call of Duty i zdecydował się na Modern Warfare, bo Modern Warfare się zawsze dobrze sprzedaje i w zasadzie obydwie części poprzednie były świetne, więc nie widzę powodu, dlaczego Modern Warfare 3 miałoby być czymś złym, więc ja myślę, że będzie ok. Z tego co widzę, beta testy 6-10 października, PlayStation 4, PlayStation 5, 12-16 października, pozostałe platformy. Oczywiście znajdziemy tam też lubiany przez Was tryb zombie, no i oczywiście Warzone. Capcom chwali się sprzedażą swoich gier. No ostatnio Capcom ma dobrą pasę, remake'i Residentów, Resident Evil Village, no to są tytuły, które faktycznie pchają markę, znaczy sprzedają bardzo dużo kopii. Jest jeszcze Monster Hunter, który też jest mega popularną grą. No i oczywiście remake'i Resident Evil 2 i Resident Evil 3. To wszystko sprawia, że udało się sprzedać 41,7 miliona kopii gier, wszystkich oczywiście Capcomu, wszystkich marek, co jest naprawdę dosyć dużym wynikiem, zwłaszcza, że w poprzednim roku sprzedano 32,6 miliona, także mamy tutaj naprawdę dużo. Widać, że podejście Capcomu, czyli odgrzewanie kotletów na nową modułę, że tak powiem, przynosi całkiem niezły efekt i Resident Evil 4, który no jest naprawdę dobrą grą, ten remake jest naprawdę świetny, pokazuje, że ma to sens, że jednak tego typu remake'i, które czasami nawet zmieniają całą mechanikę, ale pozostają wierne oryginałowi, gdzieś tam w jakimś korze rozgrywki, ma sens, tak? I Capcom widzę, że doskonale wyczuł to, więc ja spodziewam się, że remake'ów Residentów jeszcze kilka się pojawi. Możliwe, że wreszcie się wezmą za Code Veronica X, który też mógłby być wydany w formie jak Resident Evil 2, 3, 4. Natomiast ja bym najchętniej chyba zobaczył, słuchajcie, pełnoprawny remake, nie ten z GameCube'a, tylko taki w formie, jak zrobiono 2 i 3 Residenta 1. To by było coś, kurczę. Mogliby się za to wziąć. Ciekawe, czy jest gdzieś w planach. Ja podejrzewam, że Capcom będzie odświeżał. Nie wiem, czy weźmie się za 5 i 6, bo te gry nie są aż tak stare i one aż tak bardzo odświeżenia nie potrzebują. Ale wydaje mi się, że 1 jest częścią, której należałby się remake.
zawsze mogą jeszcze wziąć świetny Outbreak, który jako gra kooperacyjna w czasach PlayStation 2 sprawdzał się fenomenalnie. No a potem jakoś już gdzieś te wszystkie gry multiplayerowe z serii Resident, no to jakoś nie odniosły większego sukcesu, ale może właśnie Outbreak jest tym, tą drogą, w którą Capcom powinien właśnie teraz skręcić. No i ostatnia wiadomość, GTA 6 ma być najdroższą grą w historii. Według serwisu jakiegoś Dexerto stworzenie GTA 6 ma kosztować od 1 do 2 miliardów dolarów. Wow! No jest to naprawdę potężna suma. Pamiętam, że ostatnia duża gra, taka najdroższa gra, to chyba Star Citizen, który chyba $0,5 miliarda kosztował, jakiś absurd. A tutaj 2 miliardy dolarów, słuchajcie. No stawka jest wysoka. Stawka jest wysoka i myślę, że Rockstar sobie doskonale zdaje sprawę, że będzie to gra, która sprzeda się w ogromnej ilości kopii. Myślę, że oni też planują serię grę jako usługę, czyli tak jak do tej pory działa GTA 5, w który ludzie wciąż grają, pojawiają się wciąż dodatki przez lata kolejne. Cały czas od czasu PlayStation 3 warto wspomnieć, GTA 5 żyje, GTA 5 tak, żyje i ma się dobrze, więc myślę, że GTA 6 będą próbowali właśnie w taki sposób również stworzyć, czyli że gra oprócz singlowej rozgrywki będzie cały czas upgrade'owana pod kątem rozgrywki multiplayer. No i spokojnie, jak dla mnie bardzo fajnie. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o wieści, dziwnej treści. Co nowego u mnie? U mnie nic nowego na razie. Aczkolwiek powoli przygotowuję się do tworzenia materiału o Nintendo 64. Powoli sobie już zbieram te wszystkie klamoty, gry, aby dla Was ten materiał przyszykować. Będzie recenzja, nie wiem kiedy, pewnie jutro wrzucę albo w środę. Niszowa gra, Goblins 5, którą wsparłem na Kickstarterze. A recenzja raczej, tak jak mówię, mocno niszowa. Nie spodziewam się, że wiele osób to obejrzy, ale już tą recenzję mam rozpisaną, dzisiaj będę ją montował. Przygotowuję oczywiście też materiał Metal Gear Solid 4. Wczoraj zacząłem go trochę już rozpisywać, ale jeszcze dużo rzeczy mi zostało, więc nie wiem, czy uda mi się w tym tygodniu go puścić. Na pewno w tym tygodniu będziemy nagrywać kolejny podcast z Bartkiem. Będziemy chcieli nagrać trzecią część poświęconą PlayStation, czyli ostatnie lata życia PlayStation i gry, w które warto zagrać. To na pewno się pojawi. No i mam nadzieję, że w końcu uda mi się tego krapa zrobić na tą sobotę. Możliwe, że dzisiaj go ogram. Dziś, jutro scenki już mam, większość scenek mam pozgrywanych, przynajmniej do intra, także będę już sobie mógł to spokojnie tutaj jakoś montować. Czy coś jeszcze będę produkował w najbliższej przyszłości? Dajcie mi sekundę, zaraz zobaczę. Na pewno jakąś recenzję po latach zrobię, bo to jest rzecz, która mnie ostatnio interesuje. Powiem Wam, sprawia mi masę radości robienie tych recenzji po latach, więc pewnie jakąś sobie tam gierkę wrzucę i zacznę sobie ją ogrywać. Nie wiem jeszcze jaką, nie wybrałem jeszcze tytułu, ale myślę, że tak. No i oczywiście już mówię na przyszłość, pojawią się kolejne odcinki Kolekcjonera. Na razie ten, który był PlayStation 2, widziałem, że Wam się podobał, więc pewnie kolejny też się pojawi. Nie wiem, czy w tym miesiącu jeszcze, a może tak, może nie, zobaczymy. No i w zasadzie mamy już taki czas, można powiedzieć, większego spokoju. 26 maja Suicide Squad, o ile znowu nie przełożą, chociaż chyba przełożyli ten Suicide Squad. Ja już się gubię z tym wszystkim. Poczekajcie. Chyba przełożyli ten Suicide Squad. Oni tak często już przekładają to wszystko, że ja już po prostu nie wiem co się dzieje z tym wszystkim. Poczekajcie, zerknę. Czy jest jakaś premiera tego? Kill the Justice League. A, przełożyli, dobra. Okej. Błędna informacja, mam stare informacje, jeszcze nie aktualizowałem mojego kalendarza, na 2 luty przeniesiono. Więc dopiero dla mnie, dopiero 22 czerwca będzie Final Fantasy XVI, o ile też go nie przełożyli jakoś. Po prostu
Zaraz jeszcze zerknę, bo potem się okaże, że też Wam podałem złą datę. No nie, 22 czerwiec jest. 22 czerwiec, Final Fantasy XVI, na pewno będę grał i będę robił dla Was materiał. A przez ten czas myślę, że jakieś takie na luzie będę sobie tutaj robił materiały, które mnie interesują, jakieś tam retrostory, właśnie tego typu rzeczy, czy recenzje po latach, które lubicie. I na pewno jakieś będę robił też, ostatnio nie było, bardzo długo nie było żadnych sprzętów, więc coś tam na pewno sprzętowego też wrzucę. Nie wiem, czy w tym tygodniu, pewnie w przyszłym, ale też będę czymś tam się pod kątem sprzętu zajmował. No dobra, słuchajcie, to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego NR-Flasha. Nie śpieszyło mi się dzisiaj zrobieniem, bo wiecie, no muszę się troszkę rozkręcić. To pierwszy film po moim powrocie, także też troszkę muszę wejść w taki ciąg tworzenia materiałów, ale mam nadzieję, że szybko się przyzwyczaję i będą kolejne materiały już normalnie. No, także to tyle. Jeszcze jedna rzecz. Prawdopodobnie w tym miesiącu, jeżeli nie, to na początku przyszłego przedstawię Wam nową wersję pudła pełnego barachła. Będzie ono mniejsze, to już sobie postanowiłem, będzie ono mniejsze, ale nie będzie zawierało już konsol. Długa historia z tym, ale nie chcę już tego ciągnąć, bo było to dla mnie strasznie męczące. Konsol, gier, tego typu rzeczy nie będzie, będą bardziej rzeczy związane z kanałem. No i nie będę robił już wtedy unboxingu, bo prawdopodobnie we wszystkich pudłach pełnych barachła będą ta sama zawartość, która będzie się tylko nieznacznie różniła, na przykład dodatkiem jakiegoś krapa, który będę wrzucał, ale będą w tym miesiącu, jeżeli mi się uda już ogarnąć to w całości, to przedstawię Wam nowe pudło pełne barachła w wersji Slim. I będziemy kontynuować pewnie to dalej. Dobra, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Jeszcze jedna rzecz. Kurde, zapomniałem. Słuchajcie. Jeżeli chcecie, jeżeli już obejrzeliście tego NR-Flasha, to dzisiaj o godzinie 20, w poniedziałki, zazwyczaj o godzinie 20, na kanale Discord oglądamy tego NR-Flasha jeszcze raz wspólnie i rozmawiamy na temat informacji przedstawionych w tym NR-Flashu. Jeżeli chcecie, będę dzisiaj na Discordzie wraz z innymi użytkownikami, będziemy sobie dyskutować o różnych, zazwyczaj te dyskusje i tak schodzą na jakieś inne tematy, ale jakby oglądamy sobie wspólnie to i kminimy całą zawartość tego NR-Flasha. Także jak coś, to zapraszam Was na serwer Discord, abyśmy mogli wspólnie jeszcze raz obejrzeć 30 minut materiału. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.